Znajdujemy się właśnie na stronie Energylandii, ponieważ Sweet Valley ma już swoją kategorię i są pokazane wszystkie atrakcje z napisem już wkrótce, czyli w tym roku 2024 pod koniec kwietnia. Oczywiście mamy tutaj pewnie już wszystkie parametry związane z każdą atrakcją, więc dzisiaj je sobie omówimy i to będzie naprawdę ciekawy materiał, bo dowiemy się co nieco o tych atrakcjach, bo to co mogliśmy zobaczyć na filmie poglądowym z Energylandii, to może nie wszystko tutaj mówić, co nie? Więc uzupełnimy sobie to po prostu tym filmem. Zatem oglądajcie, a my już zaczynamy. Ok, zaczniemy sobie od samego dołu i polecimy do samej góry. Twistea, więc wchodzimy sobie tutaj. Numer atrakcji 221. No i co mamy? Producent Zamperla. Oni chyba już tworzyli dla Energylandii, ale co najważniejsze, przepustowość to 60 osób, więc szczerze mówiąc ta atrakcja będzie dosyć ciekawa pod względem tego, że tutaj nie będzie kolejek. A z tego co wiem, dużo osób czekało na te filiżanki. No i właśnie nawet tutaj Energylandia pisze, nareszcie będą wyczekiwane filiżanki. Znane z parków na całym świecie, ale również z filmów doskonałe do romantycznych kadrów, szczególnie na naszej słodkiej scenerii. Tu się pokręci, wszystko zaczyna się od dużej obrotowej platformy. Na niej znajdują się 4 oddzielne mniejsze podesty z 3 gondolami na każdej, które również się obracają. Świat zawiduje z pewnością. W każdej filiżance usiądzie 5 osób. W filiżankowym pojeździe będzie kierowca, która umożliwia pasażerom kręcenie się, co czyni tą przejażdżkę naprawdę zakręconą. Tia and Treats zabierze na pokład jednorazowo aż 60 osób, co sprawi, że będzie jedną z atrakcji o największej przepustowości. Ej, dobra, to w ogóle jest też fajna informacja, że tutaj będzie ta atrakcja właśnie jedną z tych właśnie z największą przepustowością. Dobra, fajnie. To miejsce to obowiązkowy punkt na mapie nowej strefy Sweet Valley. Oczywiście to pojawi się to nagranie z tych filiżanek na moim kanale też tutaj. No, ale wyglądają one bardzo ładnie. Bardzo ładnie tutaj cukierkowo, tutaj wygląda ta strefa. Przepustowość jest duża, więc kolejek do tego nie będzie w ogóle. Jest to taka w sumie takie zawirowanie w głowie ta atrakcja, nie? Więc pewnie będzie się trochę kręcić w głowie, ale bardzo, bardzo fajna. Myślę, że każdy powinien też z niej sobie przynajmniej raz skorzystać w Energylandii, no bo to już jest taki klasyk, nie? To już jest taki po prostu klasyk. No i w sumie odnośnie tej atrakcji to tyle. Najważniejszą informacją dla mnie jest to, że tutaj jest bardzo duża przepustowość, czyli odporność na kolejki jest wręcz niesamowita. Będziecie mogli nawet po kilka razy sobie na to wchodzić, co nie? No ale oczywiście mamy też inne atrakcje. Mini Track Tour Ride. To jest kolejna z atrakcji w Sweet Valley. Numer 228. Zamperla też to tworzy. Długość trasy 150 metrów. Przepustowość 24 osoby. Ok, mamy tutaj taki obrazek poglądowy, jak to miałoby wyglądać. Przepustowość 24 osoby to jest też całkiem sporo. No i zobaczmy, jak to wygląda. Takie traktorki. Aha, czyli tu mamy na razie tylko takie rysunkowe przedstawienie tego. Nie zrobili jeszcze tej zdjęć, co dziwne w sumie. Kolejka Mini Track Tour Ride to bajeczna przejażdżka w świecie kolorowych lizaczków. Przygoda dla każdego dziecka, której nie zapomną na długo. Każdy pojazd porusza się po specjalnym szynowym torze. Odpowiednia prędkość pozwala z urządzenia korzystać nawet tym najmłodszym, którzy będą mieli przy okazji możliwość zobaczenia kolorowej trasy. Bardzo ładnie to wygląda. Jest to oczywiście atrakcja dla najmłodszych. Podobne coś chyba jest w Bajkolandii w ogóle. To są takie traktorki, jak zresztą widzieliście na poprzednich moich filmach. To są takie w sumie traktorki, co tak jeżdżą sobie po właśnie takich tutaj szynach. Bardzo spokojna atrakcja, chyba dla tych totalnie najmłodszych, no bo tutaj, szczerze mówiąc, żadnego wrażenia na dorosłym to nie zrobi. Na pewno będzie to oprawione super tej roślinnością, jak widać na zdjęciach poglądowych, no ale także tymi lizaczkami, co nie? Zresztą mogliśmy to już zobaczyć w filmie z Energylandii z prezentacji strefy. Crazy Barn to kolejna z atrakcji. No i tutaj mamy już zdjęcie właśnie tutaj z Energylandii. Numer 229. Zamperla tworzy 24 osoby, przypominająca wiejską stodołę atrakcja, która mocno wami zakręci. Osadzona na obrotowej platformie dzięki zmiennemu nachyleniu pojazdu obraca pasażerów nie tylko w samym pojeździe, ale i w obrębie całej platformy. To fantastyczna atrakcja, której efekty was zaskoczą. Jej wyjątkowy charakter zabierze was w świat nieznanych doznań i emocji. Radosna formuła szalonej stodoły potęguje wesołe doznania, o które przede wszystkim nam chodzi. No i tutaj szczerze mówiąc nie wiem, co to dokładnie będzie. Aha, to będzie takie coś, okej. Czyli takie trochę byk rodeo, można by powiedzieć. W ogóle to wygląda, jakby tutaj było bardzo mało miejsca, więc to pewnie może być przeznaczone dla tych młodszych. Nie wiem, czy tutaj w ogóle dorosłych wpuszczą. Tak, tutaj siedzi młodsza osoba. Ciekawe, czy tutaj w ogóle dorosłych wpuszczą na to. Taki troszkę byk rodeo, ale taki nie do końca. Raczej taki w wersji mega spokojnej. No dobra, jak widziałem tę stodołę, to szczerze mówiąc myślałem, że to będzie coś lepszego, a to takie coś jest. Tak szczerze mówiąc myślałem, że to będzie coś bardziej mocarnego, że tak można powiedzieć. W ogóle podobna atrakcja znajduje się w strefie Aqualandii. To jest taki Stormy Ship
Ship się nazywa, taki stateczek. On też się tak w ogóle kręci wokół, tak się przechyla, więc to jest dosyć podobne. Ta atrakcja, szczerze mówiąc, nie ma szału jak na razie dla mnie. Boon Boon Balloon. Ciekawa dosyć nazwa. Numer atrakcji 225, Zamperla tworzy, no i mamy 32 osoby przepustowości, czyli naprawdę całkiem sporo. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Okej, to są takie baloniki, które wznoszą się dosyć wysoko. Zobaczcie tutaj na to, że wznosi się to dosyć wysoko. No, ale niestety pewnie będzie to przeznaczone głównie dla młodszych, patrząc na w ogóle wielkość tego wagonika. Chociaż dorosły też się zmieści, raczej się zmieści. Dobra, jest to ciekawe, ale no na pewno nie ekstremalne, nie? Na pewno będzie to bardzo łagodna atrakcja, która kręci się w kółko i tam podnosi się na parę metrów do góry. Urocza karuzela, jakiej jeszcze w Energylandii nie było. Tu marzenia poniosą cię w chmury. Poza tym nie będziesz kręcić się na karuzeli wraz z innymi gośćmi, to przemyślane rozwiązania dadzą tobie i twoim towarzyszom możliwość indywidualnego, ręcznego obrotu. Tu marzenia poniosą cię w chmury. Poza tym, że będziesz kręcić się na karuzeli wraz z innymi gośćmi, to przemyślane rozwiązania dadzą tobie i twoim towarzyszom możliwość indywidualnego, ręcznego obrotu własnym balonem dla jeszcze większej frajdy. Okej, to jest fajne. W ogóle ta atrakcja mi się wydaje jest lepsza od tej stodoły, tam co wcześniej widzieliśmy. Przepiękna, rodzinna atrakcja, której radosne emocje otulą waszych bliskich i sprawią, że dzień spędzony w Energylandii zapamiętacie na zawsze, bo to wy jesteście najważniejsi. Sweet Wing to 8 balonów, które pomieszczą 32 dzieci, bądź 16 dzieci i 8 dorosłych. Czy jednak dorośli mogą na to wchodzić, tylko właśnie pewnie zajmą całe takie siedzenie właśnie w takim wagoniku tutaj, no bo one jest dosyć tutaj małe, co nie? Pokochasz nasz kolorowy świat. Spoko, ale to raczej dla takich, powiedzmy, dla mamy, taty właśnie z dziećmi i tak dalej, co nie? To jest właśnie coś takiego. Ale lepsze niż ta stodoła, szczerze mówiąc. Następna rzecz to jest już coś ciekawszego. Nakomi Honey Harbor. 233 numer atrakcji. Producent Vekoma, czyli też tutaj taki główny z producentów w Energylandii. Długość trasy 254 metry, wysokość 11,7 metra i prędkość 46 na godzinę. To jest już naprawdę całkiem sporo, jak na taką strefę familijną i jak na taką wysokość. No i przepustowość to 20 osób. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. To słuchajcie, jest bardzo kolorystyką podobne w ogóle do Abyssusa. To jest taki trochę mini Abyssas, nie? Tak, to wygląda jak taki właśnie mini Abyssas. Też podjeżdżasz tu gdzieś pod górę. Wjazd w górę na wysokość niemal 12 metrów, kilka zakrętów i zwrotów, całkiem słuszna prędkość 46 km na godzinę. Wystarczy, by zaliczyć familijną podróż. Trasa tej atrakcji to 254 metry, którą można bardziej porównać do trasy Energusia Śmiżelki. No właśnie to samo chciałem powiedzieć, że to jest taki właśnie bardzo podobny do Energusia, czy też do Fridy, co nie? Parametry oraz słodka tematyzacja wywołują z pewnością radość i śmiech. I takie jest właśnie zadanie naszej nowej kolejki. Dostępność już dla najmłodszych gości spowoduje, że właśnie tutaj rodzinnie spędzić czas i stworzycie kolejne cudowne wspomnienia. Ciekawe brzmi ten rollercoaster. Moim subiektywnym zdaniem, ja podtrzymuję to, że to będzie taki mini Abyssas właśnie tutaj taki właśnie bardzo podobny do Fridy, czy też Energusia. No ale nie dowiem się, dopóki się nim nie przejadę. Znając życie, większość ludzi też pewnie będzie to porównywać do takiego mini Abyssusa. Zapewne ci najmłodsi też pewnie będą to porównywać do Abyssusa, mówiąc, że wchodzę na mini Abyssusa, a za parę lat sobie wejdę na takiego większego już Abyssusa. Bardzo ładna atrakcja, no ale pewnie dosyć taka spokojna. Oczywiście ją przetestuję na swoim kanale. Bumble Boats. Co my tutaj mamy? Numer atrakcji 232, Zamperla. Zamperla w ogóle chyba tworzy takie bardziej spokojniejsze atrakcje. Mamy tutaj łódeczki, łódeczki. Aha, to jest to właśnie, że tutaj taka malutka trasa. Tutaj nie ma tego zdjęcia z góry, ale to jest bardzo malutka trasa, tak kręci się w kółko dla tych najmłodszych. To jest taka mini wersja Jungle Adventure. Tak to by można było śmiało nazwać. Jest i atrakcja wodna osadzona w naszej słodkiej krainie. Rzeka słodkości, po której popłynięcie specjalnymi łódeczkami po drodze, podziwiając czekoladową tematyzację. Gotowi na przygodę? Do jednej łódki śmiało wejdzie 3 dzieci lub dziecko z dorosłym. Jest to ukłon w stronę młodszych gości. No właśnie, to jest w ogóle cała ta strefa, nie? Ona jest takim właśnie ukłonem do tych młodszych gości, nie? To jest właśnie Jungle Adventure po prostu, nie? Dla takich najmłodszych. Albo to Fifi. Właśnie, bardziej to Fifi w sumie niż Jungle Adventure. No albo te dwie atrakcje w jednym. Nowa strefa Sweet Valley stworzona jest z dziecięcych bajek. Tak samo jak właśnie tutaj mówiłem mini Abyssas, tutaj mamy właśnie taki to Fifi, czy też powiedzmy Jungle Adventure. W ogóle to Fifi jest bardzo fajne, jak nie jeździliście na nim, to sobie przejedźcie się. Tu mamy coś ala właśnie ten Boon Boon Balloon, to w ogóle jak to śmiesznie się wymawia. Dobra, kolejna atrakcja Candy Critters. Candy, w ogóle prawie jak nazwa mojego kanału. Numer atrakcji 227. Producent Gossetto. Tego producenta chyba jeszcze nie wiem, czy tutaj w ogóle widziałem w Energylandii, ale mogę się mylić. Magiczne drzewo pełne czarów, specjalna interaktywna karuzela pobudzi wyobraźnię jej gości. Zapraszamy najmłodszych do emocjonującej zabawy na pełną niespodziankową nową atrakcję w Energylandii. Interaktywna karuzela? Okej. Te drzewko w ogóle być jakieś klikalne, czy coś? W sensie, czy być coś tutaj ruszać? Że interaktywne to nazwali tutaj? Szczerze mówiąc, nie wiem. A może tutaj kierownicą tych samochodzików być
będzie można było się obracać może. Nie wiem, ale to jest bardzo też taka atrakcja dla tych najmłodszych, co nie? No myślę, że jak mnie wpuszczą na tą atrakcję, to wam nagram z niej. Myślę, że wpuszczą, bo to jest taki w sumie wagonik. Jakby Formuła Autodrom, nie? To jest takie dla tych młodszych. Więc jak jacyś rodzice z dziećmi to oglądają, to możecie napisać w komentarzu, czy właśnie tutaj wasze dzieci się na to na przykład wybiorą, bo to pewnie jest, no to jest głównie dla nich stworzone, co nie? Dobrze, teraz idziemy do Candy Carousel. To już chyba, w ogóle to jest dwupiętrowe, już widzę. Numer atrakcji 222, SBF, producent 50 osób przepustowości. Wow, dużo, naprawdę dużo. I tutaj są takie dwupiętrowe koniki. W Energylandii chyba mamy już takie koniki, ale dwupiętrowe to raczej jeszcze nie były. W naszej słodkiej strefie nie może zabraknąć karuzeli wiedeńskiej. Doskonale wyeksponowana na jednym z dziedzińców nowej strefy Sweet Valley, dwupoziomowa urocza Candy Carousel. Zapraszamy tutaj prawdziwe księżyczki i książęta. Zabierzemy was w wymarzoną podróż do bajek z waszych snów. Jednorazowo na konikach i karocach swoje marzenia spełni aż 50 osób. No ja szczerze mówiąc nie jestem fanem tego typu atrakcji, no bo to się kręci tylko w kółko i tak naprawdę nic się nie dzieje. No ale to jest właśnie ukłon w stronę tych najmłodszych, tak jak już to mówię chyba z trzeci raz. No i po prostu to jest przeznaczone dla nich, co nie? Jednakże wydaje mi się, że takie podobne koniki w ogóle już są w Energylandii, tylko to było właśnie wcześniej jednopiętrowe, a teraz jest dwupiętrowe. Trochę taki wypełniacz bym to nazwał tej strefy, no ale czymś to musieli po prostu wypełnić, co nie? No bo ta strefa, słuchajcie, w Energylandii oczywiście, no to jak mówię, ta strefa Candy Carousel w ogóle może być bardzo ciekawą strefą pod względem tutaj przychodów, jeżeli chodzi o Energylandię, no bo ona jest przeznaczona dla tych młodszych, tutaj jest pełno dużo jakichś cukierków do jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Są jakieś tam atrakcje dla tych młodszych, nie? No a powiedzmy rodzice rzadko kiedy odmawiają swoim dzieciom, żeby na przykład kupić powiedzmy w takiej Energylandii raz jakąś watę cukrową, czy coś takiego, cokolwiek, nie? Te 11 stref gastronomicznych to jest sporo jak na tak małą strefę, szczerze mówiąc. No i ona będzie tutaj celować właśnie w to, aby tutaj dzieci zachęcały swoich rodziców do kupna tutaj jakichś słodkości i spędzenia czasu w tej strefie. Jest ona naprawdę całkiem ciekawa właśnie dla takich rodzin z dziećmi. A teraz przechodzimy do czegoś, na co czekacie już pewnie cały film. Fluffs Superfood Choco Chip Creek. Wow, jaka długa nazwa. Numer atrakcji 215, producent Vekoma, długość trasy 1200 metrów. I to jest w ogóle mega dużo, słuchajcie, 1200 metrów. No, Hyperion ma prawie 1,5 kilometra, czyli 1500, Abyssus ma 1300 bodajże, nie wiem ile ma Zadra, ale chyba też 1200, coś takiego. Także długością trasy ten roller coaster konkuruje z legendami tutaj w Energylandii, co nie? No ale niestety, taka długość trasy, a taka prędkość i wysokość, no odpowiadają za czas tej jazdy. Czyli po prostu 3 minuty. Wydaje mi się, że to będzie mieć swoich zwolenników, no bo fajna wysokość, 16,5 metra, rozsądna prędkość, 55 km na godzinę, przepustowość 32 osoby. Jak jeszcze dołożą drugi, słuchajcie, wagonik, no to będzie 64 osoby i to już byłoby sporo. No mam nadzieję, że dołożą, bo jak będzie tylko jeden taki jeździł przez 3 minuty, no to co 3 minuty wchodzą 32 osoby, gdzie na formule bodajże jest 16 przepustowość osób, ale co 40 sekund, nie? Więc tam jest o wiele większa przepustowość. I tam w ogóle są dwa wagoniki na formule, więc no mam nadzieję, że tutaj dołożą drugi wagonik jednak, bo jak na jednym by to miało być, to byłaby naprawdę lipa. No jest to, słuchajcie, komentować. To będzie w ogóle coś, na co pewnie będą największe kolejki na samym starcie. No i mam nadzieję, że będą szybko schodzić te kolejki. Fluff Superfood Choco Chip Creek. Wow, ta nazwa to w ogóle mnie rozwala, jest naprawdę mega długa, no ale okej. Wyruszamy po przygodę, wsiądź do pociągu i ruszaj w świat zabawy. Nowy rollercoaster o jakże smacznej nazwie, to słodka podróż ponad krainą Sweet Valley. Zabieramy cię do krainy ciasteczek, babeczek i chrupiących wypieków. No tutaj jakieś takie... Dobra, to już tej nazwy nie będę już drugi raz czytał. Charakteryzował się będzie zaskakująco długą trasą toru, która mierzy 1200 metrów. Blisko tyle, co trasa Zadry czy Abyssusa. No właśnie, o tym przed chwilą mówiłem, nie? Że to jest właśnie tutaj blisko właśnie tej Zadry i Abyssusa. A nawet Hyperiona, bo 1500 ma Hyperion, a 1200, a 1500 to już naprawdę nie jest duża różnica. Zwany przez producenta Junior Coaster składa się z pociągu przypominającego lokomotywę parową oraz 3 wagoników. Podróżując po konstrukcji wysokiej na 16,5 metra osiągamy prędkość 55 km na godzinę, czyli tak jak mówiłem całkiem rozsądnie, no ale to jednak familijnie, czyli tak nie za szybko, nie za wolno. W najnowszym rollercoasterze jednorazowo usiądą 32 osoby, co stanowi o jego wyjątkowej przepustowości. W najnowszym rollercoasterze jednorazowo usiądą 32 osoby, co stanowi o jego wyjątkowej przepustowości. Żadna inna kolejka nie ma aż tak wielu fotelików. Jest to, słuchajcie, prawdą, tutaj mamy w ogóle taki kolejny mały rekord, bym to nazwał w Energylandii. Tutaj powiedzmy, tu przepustowość 32
dwie osoby. Tutaj najwięcej zakrętów ma ten roller coaster prawdopodobnie. Tutaj się okazuje jeszcze, że ma 3 takie wzniesienia, po którym się jedzie ten roller coaster. Ten roller coaster po prostu bije wszelkie rekordy, co nie? Takie Energylandii można powiedzieć. Roller coaster to kolejne dzieło towarzyszącej nam od wielu lat firmy Vekoma. No i to jest prawda, która jest odpowiedzialna m.in. za wasze ulubione atrakcje Formuła Boomerang czy ekipa Light Explorers. Gotowi na nowe przygody? 3, 2, 1 start, zapinamy pas i rozglądamy się, bo w koło kolorowy świat Sweet Wally. No, tak jak mówię, ta atrakcja bardzo ciekawa jest. I kurde, ma bardzo właśnie dużo takich ciekawych tutaj mini rekordów, nie? No i dobra, słuchajcie, była to jedna z ostatnich atrakcji w tutaj strefie Sweet Wally.